Bądźmy ze sobą brutalnie szczerzy. Ile razy w życiu zrobiliście coś tak spektakularnie głupiego, że do dziś budzicie się w nocy zlani potem? Tylko dlatego, że tak podpowiadała nam intuicja. No właśnie, ale prawda jest taka, że to nie była żadna intuicja, tylko nasze najskrytsze marzenie ubrało się w garnitur objawienia i zrobiło nam z mózgu jesień średniowiecza. To konflikt między rozsądkiem a pragnieniem. Dziś dowiemy się, jak odróżnić głos duszy od mózgowej fatamorgany, która wmawia nam oazę tam, gdzie jest po prostu suchy piach i stare opony. W tym odcinku podzielę się z Wami sposobem, który działa lepiej niż wykrywacz kłamstw. Jeden prosty test na głos, który sprawi, że Wasze ego skuli ogon pod siebie. Pokażę Wam też, dlaczego nasze jelita mają więcej rozumu niż niejeden polityk. Kłaniam się nisko, witajcie w Sunset Talks. Chwyćcie kubek czegoś mocnego, rozgośćcie się i sprawdźmy, co tak naprawdę skręca nas od środka. Wszyscy mamy marzenia. To nasze słodkie, mięciutkie wizje, które nosimy pod sercem. Ale uwaga, kiedy marzenia zaczynają udawać głos z góry, robi się niebezpiecznie. Bo wtedy tak naprawdę na scenę wjeżdża mózgowa fatamorgana na białym koniu, bez biletu, z megafonem i zaczyna krzyczeć: to przeznaczenie! A ty już stoisz w kapciach i jesteś gotowy do podpisania życiowych decyzji. Ale jak to wyczuć? To jest takie nerwowe, upierdliwe rozdygotanie. Marzenie przebrane za intuicję jest głośne, macha rękoma i próbuje cię na siłę przekonać. Jeśli łapiesz się na tym, że w twojej głowie trwa nieustanna licytacja i szukanie dowodów na siłę typu no tak, sroka usiadła na płocie, to na pewno znak, że mój były się zmienił i zaraz przyjdzie z pierścionkiem. To gratuluję, właśnie gonisz przez pustynię w stronę fatamorgany. To uczucie jest mętne i chwiejne. Raz skaczesz pod sufit, a potem masz ścisk w żołądku, bo podświadomie wiesz, że to, co sobie wmawiasz, trzyma się kupy gorzej niż zamki z piasku. To nie jest głos twojej duszy, to jest po prostu twoja nadzieja, która dostała lekkiego obłędu. A intuicja? Intuicja ma w nosie twoje plany i to, co chcesz usłyszeć. Ona nie jest akwizytorem, który wciska ci odkurzacz. Ona po prostu wykłada kawę na ławę. Prawdziwa intuicja to takie kliknięcie w środku. Nawet jeśli wiadomość jest do bani i psuje ci cały misterny plan na weekend, na przykład nie jedź tam, bo to się źle skończy, to twoje ciało nagle się rozluźnia. To jest ten niesamowity paradoks. Prawda, nawet jeśli jest gorzka jak piorun, przynosi dziwny rodzaj ulgi. Nie ma tam miejsca na może, chyba, albo jeśli tylko. Jest tylko suche, tak jest. Intuicja nie zmieni zdania, bo przeczytasz lepszy horoskop. Ona jest stała jak kolejka u lekarza, tylko o wiele bardziej pożyteczna. A teraz trzymajcie się mocno, bo wjeżdżamy z wiedzą, która sprawi, że inaczej spojrzycie na swój brzuch. Wiedzieliście, że wasze uczucie w bebechach to nie są żadne czary, tylko twarda biologia? A teraz fakt, o którym nie mówi się w szkole. W waszych jelitach znajduje się średnio 250 milionów komórek nerwowych. To jest dosłownie drugi mózg. Ale to nie koniec ciekawostki, bo wasze jelita wysyłają do głowy aż 9 razy więcej informacji niż mózg przesyła do nich. Czyli w skrócie, nasze flaki wiedzą, że interes jest trefny, a ten człowiek kręci, zanim twoja inteligentna głowa w ogóle zdąży poprawić okulary. Jak cię skręca w dołku na widok jakiejś super okazji, to nie jest wczorajsza pizza, tylko twoje 250 milionów neuronów krzyczy: wiej, póki masz buty. A teraz mam dla was test, który obnaży każdą mózgową fatamorganę. Jeśli nie wiesz, czy to głos intuicji, głos duszy, czy twoje najskrytsze marzenie robi cię w balona, powiedz to, co
myślisz na głos, sam do siebie, do lustra, do kota. A potem zapytaj się, czy to prawda. Jeśli to była fata morgana, poczujesz się, jakbyś kłamał w sądzie. Poczujesz kluchę w gardle, głos ci zadrży, zaczniesz od razu szukać tysiące usprawiedliwień. A jeśli to intuicja, to tak. Wyjdzie z ciebie tak naturalnie, jakbyś mówił, że trawa jest zielona. Prawda nie potrzebuje adwokata, ani lukru. Uczciwość wobec siebie to fundament. Nie ma nic bardziej żenującego od robienia głupot i wmawiania wszystkim dookoła, że wszechświat tak chciał. Bądźmy dorośli. Jeśli masz na coś jakąś wielką ochotę, to po prostu zaryzykuj. Ale potem miej odwagę powiedzieć, że tak chciałeś, zamiast przeznaczenie mi kazało. Amerykanie mówią don't frame others for your crimes. Czyli my też nie zwalajmy winy na kosmos, gwiazdy czy duchy przodków za błędy, które popełniamy tylko dlatego, że nasze najskrytsze marzenie przesłoniło nam świat. Nasze życie, naszą odpowiedzialność. Bądźmy kapitanami, a nie pasażerami na gapę, którzy udają, że sterują, gdy statek właśnie taranuje nadbrzeże. Zanim zniknę, przypominam, że ten kanał to nie tylko gadanie. Wasza obecność tutaj karmi te istoty, które ludzie zawiedli najbardziej. Wasze wsparcie płynie prosto do niechcianych koni. To zwierzęta, które kiedyś ktoś wyrzucił jak zużyty sprzęt, bo przestały zarabiać. Albo się zestarzały. Dzięki wam zapewnimy im furę dobrego sianka, bezpieczny dach, żeby w końcu mogły spać bez strachu i opiekę lekarską, bo wiele z nich trafia do nas w opłakanym stanie. Konie mają intuicję, której moglibyśmy im pozazdrościć. One wiedzą bezbłędnie, kiedy człowiek przychodzi z sercem, a kiedy z kłamstwem. Dziękuję, że jesteście dla nich tą dobrą stroną świata. I dzięki za dziś. Subskrybujcie, piszcie w komentarzach, co wam ostatnio podpowiedziały bebechy. Nie dajcie się złapać w żadną fatamorganę. Przesyłam wam mnóstwo miłości. Do zobaczenia za tydzień przy zachodzie słońca, a w międzyczasie słuchajcie ciszy, bo w niej słychać najlepiej.